Spójrzcie uważnie na tę monetę. Widzicie postać Brytanii po prawej stronie? Przyjrzyjcie się jej szyi i ramionom. Wydają się dziwnie wyblakłe, jakby zapadały się w tło, prawda? Wielu poszukiwaczy skarbów, trzymając ten konkretny rocznik w ręku, dostaje gęsiej skórki, myśląc, że właśnie odkryli legendarną, wartą tysiące funtów odmianę Hollow Neck. Ale rzeczywistość, no cóż, rzeczywistość jest znacznie bardziej fascynująca i skrywa sekret, który numizmatycy nazywają duchem. Dzisiaj opowiem Wam o brytyjskim pensie z 1911 roku. Monecie, która potrafi oszukać oko nawet doświadczonego kolekcjonera. Dowiesz się, dlaczego ten kawałek brązu wyciera się w tak specyficzny sposób i czy w Twojej szufladzie nie leży przypadkiem fortuna, czy tylko piękny kawałek historii. Przenosimy się do Londynu, rok 1911. Atmosfera w stolicy imperium jest gęsta od emocji. Niedawno zmarł król Edward VII, a na tron wstąpił jego syn, Jerzy V. To, co trzymam w dłoni, to pierwszy rocznik emisji nowego króla. 1 pence. Moneta, która była kręgosłupem brytyjskiej gospodarki. Wybita w legendarnej Royal Mint w Tower Hill, miejscu, gdzie precyzja spotykała się z potęgą. Wyobraźcie sobie, że w tamtym roku z maszyn wypadło ponad 23 miliony takich krążków. Każdy z nich miał trafić do kieszeni robotnika, kupca czy marynarza, niosąc wizerunek nowego władcy w najdalsze zakątki świata, od Londynu po Kalkutę. Technicznie to kawał solidnego rzemiosła, 9,5 grama czystego brązu. Kiedy weźmiecie ją do ręki, czuć jej ciężar. Ma aż 31 mm średnicy. To nie są dzisiejsze drobniaki. To była konkretna waluta. Grubość? Solidna, choć czas i miliony dotknięć zrobiły swoje. Rand jest gładki, co w połączeniu z jej rozmiarem sprawia, że w dotyku przypomina niemalże mały kamień rzeczny, oszlifowany przez nurt historii. Orientacja jest mennicza, co oznacza, że po obróceniu w pionie góra zawsze zostaje na górze. Ale to, co najciekawsze, dzieje się na powierzchni tego metalu. Spójrzmy na awers. Widzimy tu profil Jerzego V. To surowy, nieukoronowany wizerunek. Zwróćcie uwagę na legendę w łacinie. Georgius V. Dei Gra. Brit omnem rex. Fid def int imp. To nie są tylko litery, to manifest. Król z Bożej łaski, obrońca wiary, cesarz Indii. U dołu popiersia, niemal niewidoczne, kryją się inicjały BM. To podpis Bertrama McKennala, człowieka, który uwiecznił króla. A rewers? Tu rządzi Brytania. Siedzi dumnie z trójzębem, tarczą Union Jack i patrzy w stronę oceanu. Widzicie te fale w tle? To symbol morskiej potęgi, która w 1911 roku nie miała sobie równych. Ale zauważcie coś jeszcze. Po prawej stronie rysunek wydaje się płytszy. I tu dochodzimy do naszej wielkiej tajemnicy. Zjawiska ghostingu. Dlaczego ta moneta wyciera się tak nierównomiernie? To nie był przypadek. To była usterka u samego zarania. W 1911 roku projekt był tak głęboki, że metal podczas bicia nie zawsze wypełniał stempel do końca. Powstawał tak zwany płytki relief. Kiedy taka moneta trafiała do obiegu, te płytsze miejsca, jak szyja Brytanii czy detale tarczy, znikały jako pierwsze. To właśnie ten duch sprawia, że wielu myśli, iż ma rzadką odmianę Hollow Neck. W prawdziwym Hollow Neck litery I w napisie celują idealnie w ząbki otoku. Tutaj widzicie te linie? One trafiają pomiędzy ząbki. To dowód, że mamy do czynienia z klasycznym, zmęczonym obiegiem pensem, a nie unikatem. To niesamowite, jak błąd technologiczny sprzed 100 lat do dziś potrafi namieszać w głowach kolekcjonerów. Ten konkretny egzemplarz oceniłbym na stan bardzo dobry, może z małym minusem. Jest matowy, patyna ma głęboki, czekoladowy odcień,
a detale fryzury króla zlały się już w jedną całość. Wartość? No cóż, rynkowo to może 2-3 złote, równowartość funta. Ale czy to umniejsza jej znaczeniu? Absolutnie nie. Ta moneta przeżyła 2 wojny światowe, wielki kryzys i dziesiątki zmian rządów. Jest świadkiem epoki, która odeszła bezpowrotnie w 1971 roku, wraz z decymalizacją funta. A wy? Sprawdzaliście kiedyś swoje stare monety pod kątem takich drobnych detali, jak położenie liter względem ząbków? Czasami milimetr decyduje o tym, czy moneta jest warta tyle co chleb, czy tyle co nowy samochód. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, bym pokazał wam, jak odróżnić inne słynne fałszywe rzadkości od prawdziwych skarbów. Może macie w domu jakiegoś ducha, który czeka na odkrycie? Patrząc na tego pensa z 1911 roku, widzimy coś więcej niż tylko zużyty metal. Widzimy historię imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodziło, zaklętą w brązie. Dziś dziękuję za tą wspólną podróż. Każda moneta to brama do przeszłości, a ten jeden pens z 1911 roku jest tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie danych technicznych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monet, które pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.